Witam serdecznie w kolejnej odsłonie rozmów Jak audytor z audytorem. Moje nazwisko Piotr Staszkiewicz, jestem partnerem w RSM Poland, a moim dzisiejszym gościem jest pani Aleksandra Sysiak, Senior Audit Manager, biegły rewident także w RSM. Witam wszystkich, cześć Piotrze. Olu, ostatnio sporo czasu poświęciliśmy na omówienie zdarzeń podbilansowych związanych z agresją wojsk rosyjskich na Ukrainę oraz jak należy to rozpoznać w sprawozdaniu finansowym za rok 2021, jak te informacje czy ryzyka należy przedstawić. W sprawozdaniu za rok 2022, jeśli nie miałabyś nic przeciw, moglibyśmy dzisiaj ten temat poszerzyć. W przypadku zatwierdzonych już sprawozdań za 2021 rok lub też takich, których dzień bilansowy przypadał po rozpoczęciu agresji Rosji w Ukrainie, będą to tak zwane zdarzenia korygujące. Oznacza to, że ich skutek musimy ująć już w księgach bieżącego roku. Jakiego rodzaju mogą być to zdarzenia? Wszystko oczywiście zależy od charakteru danej jednostki i tego, jakiego rodzaju ujmuje pozycję w swoim sprawozdaniu finansowym. Natomiast kwestie, na które tutaj zwróciłabym uwagę, to na pewno jest temat ostrożnej wyceny, szeroko pojętej, czyli wszelkiego rodzaju odpisy z tytułu utraty wartości, czy tak zwane odpisy aktualizujące wartość wszelkiego rodzaju aktywów. Mogą być to udziały w jednostkach, które na przykład są zlokalizowane na terenie Rosji tudzież Ukrainy, ponieważ istnieje bardzo wysokie ryzyko, że ich wartość mogła się drastycznie zmienić. Wszelkiego rodzaju odpisy na należności, tak? Jeżeli mamy kontrahentów, których wiemy, że sytuacja finansowa drastycznie się pogorszyła, wiemy, że oni nam nie spłacą tych należności, powinniśmy też to rozważyć w naszych księgach, w naszym sprawozdaniu finansowym i ująć odpowiedni odpis. Dalej temat szacunków księgowych, czyli wszelkiego rodzaju tematy związane na przykład z okresem ekonomicznej użyteczności środków trwałych. Jeżeli jesteśmy zakładem produkcyjnym i przez zaistniałą sytuację nie jesteśmy w stanie produkować przy wykorzystaniu pełni mocy produkcyjnych, tudzież na przykład po prostu przerwaliśmy produkcję, nie eksploatujemy naszego sprzętu, to być może, że on się będzie wolniej amortyzował, co oznacza, że należy zmienić jego okres ekonomicznej użyteczności. Kolejny temat tutaj w tym zagadnieniu będzie to wycena zapasów, czyli niewykorzystane moce produkcyjne będą miały wpływ na odpowiednią wycenę zapasu. Różnego rodzaju rezerwy, czy to restrukturyzacyjne, czy też takie związane ze sprawami spornymi i sądowymi, które są wynikiem tego, że nie jesteśmy w stanie dostarczyć na czas produkowanych przez nas dóbr czy usług i klient wystąpi na drogę sądową. Tutaj też pojawi się temat ujęcia rezerwy w sprawozdaniu finansowym. Myślę, że na szczególną uwagę zasługują kontrakty długoterminowe i ich wycena. Większość jednostek, które realizuje kontrakt długoterminowy, opiera swój model na budżetach kosztowych, model wyceny i tutaj musimy zastanowić się, jak zmienią się te budżety kosztowe. Przy aktualnej inflacji istnieje bardzo duże ryzyko, że budżetowane koszty będą wyższe niż na przykład przychody, które mamy zakontraktowane, co oznaczałoby, że musimy rozpoznać stratę na tym kontrakcie i utworzyć na nią rezerwę. W przypadku złamanych kowenantów tutaj może dojść do zmian w klasyfikacji zobowiązań w naszym sprawozdaniu finansowym, tudzież do modyfikacji umów kredytowych. Być może bank naliczy nam dodatkowe opłaty związane z złamanymi kowenantami, co też budziłoby konieczność utworzenia na te wszystkie tematy rezerwy. Olu, a jeśli chodzi o zmiany wskaźników makroekonomicznych, czy także w tym obszarze nasi księgowi, zarządy muszą na coś zwrócić uwagę? Stopa inflacji, tudzież oprocentowanie obligacji długoterminowych, one będą miały wpływ na wszelkiego rodzaju stopy dyskonta używane do
wycen. Wyceny oparte na zmiennych stopach procentowych to na przykład wycena rezerwy aktuarialnej, tudzież wartość rynkowa inwestycji, na przykład w nieruchomości, jeżeli mamy wycenę według modelu wartości godziwej. To wszystko może prowadzić do tego, że wartości wykazane w tych pozycjach w sprawozdaniu finansowym drastycznie się zmienią, będą miały istotny wpływ na wartość wyceny. Z tego co słyszę, jest dużo wyzwań przed zarządami księgowymi, aby odpowiednio w sprawozdaniu finansowym ujawnić te kwestie i zwrócić uwagę na te sytuacje, które mogą wpływać na sprawozdanie finansowe. Z tego co mówisz, w wielu przypadkach raczej negatywnie. A coś pozytywnego? Ogólnie sama sytuacja z agresją Rosji na Ukrainę nie jest sytuacją pozytywną, tak więc ciężko doszukiwać się tutaj jej pozytywnych skutków, jeżeli chodzi także o sprawozdawczość. Natomiast myślę, że na pewno warto zwrócić uwagę na fakt tego, że bardzo dużo firm udzieliło pomocy, czy to firmom, czy osobom z Ukrainy i tak naprawdę udzielenie takiej pomocy, czy też gwarancji, a także otrzymanie pomocy na przykład rządowej będzie miało też swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym. Jak rozumiem, Olu, te wszystkie tematy, które omówiłaś, będą podlegały analizie oraz ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym nie tylko w wypadku agresji militarnej, prawda? Tak, przepisy nie uległy zmianie. Myślę, że warto zwrócić uwagę również na fakt, że Komitet Standardów Rachunkowości opublikował rekomendacje, których celem jest pomoc w zaadresowaniu tych tematów dla księgowych, dyrektorów finansowych w ich sprawozdaniu finansowym. Tak więc myślę, że warto zapoznać się z tą publikacją na stronie Ministerstwa Finansów. Olu, na zakończenie, tak w telegraficznym skrócie, co byś przekazała, jakąś złotą regułę, zasadę naszym księgowym, naszym słuchaczom, podsumowując te dwa nasze wątki, czyli zdarzenia po dniu bilansowym, które muszą wpłynąć na sprawozdanie finansowe, skorygować bilans rachunek oraz te, które tylko ujawnimy w informacjach dodatkowych. Na pewno musimy na bieżąco śledzić przebieg wydarzeń w Ukrainie, tego jak zmieniają się wskaźniki makroekonomiczne, ocenić, czy będą one miały wpływ na nasze sprawozdanie finansowe i w którym momencie ująć ten wpływ w księgach. I zachęcam również do konsultowania tych wszystkich zagadnień ze swoim doradcą, audytorem na bieżąco, aby nie czekać z tym do rocznego badania sprawozdania finansowego, kiedy można już dane zagadnienie przedyskutować i omówić teraz. Super, Olu. Bardzo Tobie dziękuję za tę garść informacji. Mam nadzieję, że będziemy mieć jeszcze okazję spotkać się, porozmawiać przy okazji innych tematów, które są ważkie dla sprawozdawczości finansowej. A póki co dziękuję, życzę miłego dnia i do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia.